Cześć, Łajzo. Hej! Co? Coś ty zrobił mojej córce. Do szpitala trafia 16-latka, która nielegalnie usunęła ciążę. Że jesteś w ciąży. Nie, ty kłamiesz. Przepraszam bardzo, bo ja babci szukam. Gdzie jest moja babcia? Proszę w rejestracji pytać. Odsyłają mnie teraz, nie w tym momencie, do państwa. Na oddziale jest głodna i zmarznięta starsza pacjentka. Kobieta ukrywa się w szpitalu przed wnukiem, który ją dręczy i okrada. Pilnuj pani swoich spraw. Hej, spokojnie. Babcia tu leży. Nie się pani, ja rozmawiam z babcią. Proszę nie takim tonem i takimi słowami, proszę stąd wyjść. Zająć się babcią, Już. to... Już. Stało się. Teraz najważniejsze jest, żebyście oboje byli zdrowi. Rodzice nastolatki są przekonani, że córka jest w ciąży. Dziewczyna musi wyznać bolesną prawdę. Artur, ja dla ciebie usunęłam tę ciążę. Nie, kochanie, zobacz to dla siebie. Do szpitala przyjeżdża 16-letnia Marta Janowiak. Nastolatka ma bardzo wysoką gorączkę i z trudem trzyma się na nogach. Dziewczynę przywiózł jej starszy o 10 lat chłopak, Artur Rotarski. Nastolatka błaga go o tabletki przeciwbólowe. Jedna została tylko. Jedna. No, ale weź ją na wszelki Cholera, że to wypadek. nic nie da. Coś to pomoże. Panie doktorze, bo ja mam taki problem, bo dziewczyna... Zarejestrował się pan? Jeszcze nie. Niech właśnie pan muszę najpierw się zarejestrować. zarejestruje. Ale nie może mi pan... Dobra, słuchaj, ja pójdę do rejestracji, tam się zapisać nas, dobrze? Na tę sieć, dobra? I z nikim nie rozmawiaj przede wszystkim, dobra? Dziewczyna jest na skraju wyczerpania. Nie może już wytrzymać z bólu. Leki przeciwgorączkowe, które zażyła, nie pomagają obniżyć temperatury. Młody mężczyzna, zamiast pomóc i pocieszyć dziewczynę, jest coraz bardziej zdenerwowany i szorstki. Strasznie boję się, że Artur mnie zostawi. Jest cały podenerwowany, nie może iść do pracy. No ja nie chcę być tu bez niego. Dziękuję bardzo. Proszę. Mężczyzna od ponad godziny powinien być w pracy i jest przekonany, że wystarczy podać dziewczynie lekarstwa i wypisać recepty. Nie przejmuje się poważnymi powikłaniami, które pojawiły się u dziewczyny po dokonaniu aborcji. Chce jak najszybciej mieć problem z głowy. To czekaj, ja tu gdzieś mam legitymację. Zwariowałaś, przecież powiedziałem, że jesteś pełnoletnia. Dadzą ci jakieś antybiotyki, szybko stąd wyjdziemy i ona zapomni, spokojnie. No dobrze, ale długo to będzie jeszcze trwało. To strasznie boli. Nie wiem, jak długo. Chłopak okłamał rejestratorkę, mówiąc, że dziewczyna jest pełnoletnia. Boi się, że gdy lekarze dowiedzą się, że ma 16 lat, będą chcieli od razu zawiadomić jej rodziców. Jezus, weź się ogarnie, teraz nie mam tego głowy po prostu, też jestem wkurzony. Szef mnie wyrzuci z roboty, miałem dzisiaj być w pracy i co? Znowu będę musiał do Niemiec jechać, tak? Nie chcę, żebyś wyjeżdżał. To tym bardziej weź się w garść. Jaka ona jest naiwna. Przecież gdyby powiedziała, ile ma lat, od razu by zadzwonili po starych. Ojciec by przyjechał, zrobiłby jeszcze jakąś awanturę, a ja z tym kolesiem nie chcę mieć nic wspólnego. Absolutnie nic. Ale będziesz tu ze mną. Rodzice nastolatki nie pozwalają jej się spotykać z dużo starszym chłopakiem. Uważają, że nie kocha ich córki i tylko ją wykorzystuje. Mężczyzna rzeczywiście nie traktuje poważnie nastolatki. Problem z dziewczyną coraz bardziej go irytuje. Ale strasznie boli. No i co ja mam powiedzieć? Powiesz, że masz grypę, że nie wiem, się przeziębiłaś, żeby ci dali jakiś antybiotyk, dobra? Tak, dobrze. Marta Janowiak, bardzo proszę, lekarz czeka. Tak, już idziemy. Chłopak wie, że nastolatka nie ma grypy i grozi jej poważne niebezpieczeństwo. Jednak nie pozwala dziewczynie powiedzieć, że jej problemy pojawiły się po usunięciu ciąży. No bo się przeziębiła trochę grypa. Jest tu może jakiś lekarz w ogóle? Porozmawiaj z Czy lekarzem. jak to jest? O, jest. Doktorze, bo antybiotyk ja bym jej dał, no bo się przeziębiła trochę. Proszę się przesunąć. Ma ten... Kaszle. Proszę zmierzyć temperaturę. Co cię boli? Gardło, jak oddycham.
Jest strasznie jak kaszle. 39,8. Dziękuję. Proszę pomóc się rozebrać. Obolałą i wystraszoną nastolatką zajmie się teraz dr Robert Szewczyk. Zgodnie z poleceniem chłopaka dziewczyna nie przyznaje się jednak do tego, że bardzo boli ją brzuch. Brzuch cię boli? Brzuch też cię boli, tak? Wszystko mnie boli. A brałaś coś przeciwgorączkowego? Paracetamol brała. Mieliśmy tutaj tylko jedną tabletkę nam została, bo to przeciwgorączkowe chyba, czy tam przeciwbólowe, a ją tak kaszle, przeziębiła się, za lekko się ubrała koszulka i dżinsowa kurteczka, no nie? Na taką pogodę. No i zaczęła mieć gorączkę jakoś w nocy, tak gorączkować. No to przyjechaliśmy tutaj. Wystraszona dziewczyna też wierzy, że uda się ukryć aborcję przed lekarzami i że szybko będzie mogła razem z ukochanym wyjść ze szpitala. Sam chłopak martwi się tylko o pracę i cały czas rozmawia przez telefon. To zadzwoń, nie wiem, powiedz mu, żeby... Proszę pana, może proszę nie kogoś przeszkadzać. Może ktoś inny po prostu przyjedzie. Artur, gdzie idziesz? Jestem tutaj przecież, spokojnie. Proszę pokazać gardło. No. A Stefan? Tu chyba wszystko czysto. Podajemy metamizol. 1 mg dożylnie. Poczekaj, co to jest? Lek przeciwgorączkowy. Dobrze, teraz... No dobrze, a antybiotyk? Najpierw badania. Ale my musimy stąd szybko wyjść. Nie w tym stanie. Jeżeli to rzeczywiście jest grypa, no to antybiotyk do niczego się nie przyda, nie pomoże. Słuchaj, Proszę, nie wiem... zbadam ci jeszcze brzuch. Zadzwoń Teraz. może- Przepraszam pana, proszę wyjść na chwilę. Dobrze. Zbadam ci brzuch. Artur, gdzie ty Zaraz idziesz? przyjdę, dobrze? Nie, ale to nie będzie naprawdę. To muszę. Cholera, myślałem, że jak powiemy, że to jest grypa, to po prostu dadzą jej antybiotyki i będzie spokój, no. A teraz to co? Po prostu idiota ze mnie. Zaczną teraz badać od góry do dołu i co? I wszystko się wyda. Bez sensu. Ała, nie tak mocno. Jeszcze chwila. Dziewczynie coraz trudniej jest udawać. Boi się, że lekarze dowiedzą się, że dzień wcześniej usunęła ciążę. Masz napięty i bolesny brzuch. To wszystko od kaszlu, bolą mnie mięśnie, brzucha, pleców, nawet kark. A pęcherz przy oddawaniu moczu też cię boli? Tak, od 3 dni, ale ja już tak miałam i zażywałam wtedy antybiotyki i wszystko przeszło. Dobrze, pobierzemy ci krew i mocz do badania. Ale mi się nie chce sikać. Nastolatka nie zdaje sobie sprawy, jak poważne mogą być powikłania po usunięciu ciąży. Uparcie wierzy, że antybiotyki rozwiążą problem i nikt nie dowie się o aborcji. W międzyczasie na oddział trafia 72-letnia Barbara Terowicz. Kobieta skarży się na silne bóle brzucha i wymioty. Starszą panią zajmuje się dr Dominika Gajda. Cały brzuch panią boli? Tak. Jest. Ja tutaj jeszcze jeden kamerek. Niech mi pani powie, leczy się pani na coś? Nie. Ale jestem już w tym wieku, że pewnie jakaś choroba się przyplątała. Dobrze. Proszę teraz pomalutku sobie usiąść. Ja pani pomogę. Ja jeszcze panią osłucham. Ale po co właściwie? Mnie brzuch boli. Proszę chwilkę nic nie mówić. To wszystko się zaczęło wczoraj. Proszę pani, bardzo proszę, bo ja nie mogę pani osłuchać, jak pani A mówi. potem było tylko coraz gorzej. Już nie mogłam ani jeść, ani pić. Jak tylko cokolwiek wzięłam do ust, to zaraz zwracałam. Dobrze, ja rozumiem. Bałam się mdłości. A Pomalutku. O, właśnie. Bardzo panią proszę. Proszę być przez sekundkę dosłownie cicho. brzuch tak Proszę mnie pani. boli. Starsza pani mieszka sama i z trudem dotarła do szpitala. Nie chce, aby lekarze dowiedzieli się, że ucieka przed wnukiem, a nie jest poważnie chora. Udaje wszystkie dolegliwości i od samego początku utrudnia lekarce pracę. No trudno zbadać tą pacjentkę. Jest roztrzęsiona i chyba bardzo się boi. Ale osłuchowo jest wszystko w porządku. No zobaczymy jeszcze, jakie będą wyniki kolejnych badań. No już leki zaczęły działać, także powinno być... Nastolatka po usunięciu ciąży chce jak najszybciej wyjść ze szpitala. Uważa, że może leczyć się w domu. Mój chłopak mógłby iść spokojnie do pracy. A na pewno teraz jest na korytarzu i się tłumaczy. Słuchaj, ty powinnaś czekać na wyniki badań, poza tym dziewczyno ledwo się trzymasz na nogach. Skoro chłopakowi tak bardzo się spieszy, to zadzwoń po rodziców. Nie. Proszę się rozebrać. Słuchaj, musisz poinformować rodziców i wtedy spokojnie chłopak wyjdzie do pracy, a tobą się ktoś zajmie. Nie, ja nie chcę tu być bez Artura. Dziewczyna boi się dzwonić do rodziców. Wie, że nigdy nie wybaczą jej, że pozbyła się dziecka. Doktor Robert, zaniepokojony silnym bólem brzucha nastolatki, poprosił o konsultację ginekologa. Pani doktor jest ginekologiem, zbada cię, dobrze? Nie. Ale dlaczego nie? Posłuchaj,
Te bóle brzucha, gorączka, one mogą mieć podłoże ginekologiczne. Chyba to rozumiesz, Ale prawda? ja byłam 4 dni temu u ginekologa. i Dobrze, a wszystko pokażesz mi było brzuch? okej. Mogę zobaczyć? Nie. Ja się nie zgadzam. Ja nie chcę, żeby badał mnie ktoś inny. Marta, ale tam mogą być kłopoty jakieś z jajnikami, z macicą. Możesz mieć stan zapalny w pochwie. Nie, ja nie Gorączka chcę. i ból wskazywałyby na to. Dziewczyna czuje się coraz gorzej, jednak strach przed powiedzeniem prawdy jest silniejszy niż lęk o własne życie. Ta dziewczyna była kompletnie przerażona tym, że ja chciałam ją zbadać. No, jestem prawie pewna, że ona coś ukrywa. Nie wiem, może jest w ciąży i nie chce, żeby ktokolwiek o tym wiedział. Cześć, Łajzo. Hej, Do szpitala przyjeżdżają rodzice nastolatki. coś ty zrobił mojej córce. Nic jej nie zrobiłem, przywiozłem ją tutaj. Czemu ty się na nią uwziąłeś? Czemu nie znajdziesz sobie kogoś w swoim wieku? Ja się na nią wziąłem? To ona za mną łazi. A to jak zwykle. Z chłopakami wieczorem idziemy na browar, kasy potrzebuję. Zaniedbaną pacjentkę dr Dominiki odwiedza jej dorosły wnuk. Okazuje się, że chłopak ją dręczy i okrada, dlatego kobieta uciekła do szpitala. Nie pani sprawa. Tylko tyle? No tylko tyle. Mówiłam ci, że nie mam pieniędzy. 16-latka przyznaje się, że to dla chłopaka usunęła ciążę. Nie, kochanie. Zróbać to dla siebie. Do szpitala przyjeżdża 16-latka po nielegalnym usunięciu ciąży. To czekaj, ja tu gdzieś mam legitymację. Zwariowałaś, przecież powiedziałem, że jesteś pełnoletnia. Jej starszy o 10 lat chłopak okłamuje lekarzy i zabrania dziewczynie skontaktować się z rodzicami. Kaszle. Na oddział trafia wygłodzona i zmarznięta starsza kobieta. Ale jestem już w tym wieku, że pewnie jakaś choroba się przyplątała. Dobrze. Nie. Wystraszona nastolatka bardziej boi się wyznania lekarzom prawdy niż tego, że może umrzeć. Przemyśl to jeszcze, dobrze? No, jestem prawie pewna, że ona coś ukrywa. Nie wiem, może jest w ciąży i nie chce, żeby ktokolwiek o tym wiedział. Marta, czy ty jesteś w ciąży? Oszalał pan. Pytam, bo to dziwne, że nie chciałaś się dać zbadać ginekologowi. Odbierz, tylko po cichu rozmawiajcie, żeby nie przeszkadzać. Od dłuższego czasu do pacjentki próbują dodzwonić się rodzice. W końcu przerażona dziewczyna odbiera telefon od matki. Halo? Tak, mamo? Nie, spóźniłyśmy się tylko z Jorką na pociąg. Będę wieczorem. Nie krzycz. Ja wszystko nadrobię. Marta, co ty kręcisz? Nic. Ile ty masz właściwie lat, dziewczyno? 16, no ale proszę nie mówić Arturowi, że powiedziałam. Dobrze. On będzie zły. Dobrze, ale musisz poinformować rodziców, że jesteś w szpitalu. Jeżeli nie, to ja to będę musiała zrobić. Nie, proszę. Chłopak zabronił dziewczynie telefonować do rodziców. Nastolatka boi się, że teraz ją porzuci. Piersiowej, podnieś troszeczkę bluzkę. Dziękuję. No dziewczyna kłamała nas i rodziców. Nie wiem, co robili z tym chłopakiem. Może uciekli z domu i teraz po prostu boi się tam wrócić. 72-letnia pacjentka ma za sobą pierwsze badania. Kobieta nie ma pieniędzy na opłacenie rachunków i kupienie jedzenia. Do tej pory nie powiedziała nikomu, że jest bardzo głodna. Wie pani co, jabłka nie mam, ale mandarynkę mam. Bardzo Dać? proszę. Proszę bardzo, poczęstuj. Momencik. Proszę bardzo, Dziękuję bardzo. proszę bardzo. A może poprosi pani pielęgniarkę, coś treściwszego przyniesie? Wie pani, one są takie zalatane, takie zajęte, że nie chcę im zawracać głowy, a poza tym nie jestem pewna, czy by mi pozwoliły. A o owoce pani pytała? Może nie wolno? No nie, ale no, owoce przecież zawsze są zdrowe. No, ale to żeby nawet nie ma co zaszkodziło. pytać. Nie, wszystko w porządku. Tylko niech pani nie mówi lekarzowi. Dobrze, wie pani co, przypomniałam sobie, że rano kupiłam batona. Dać? Bardzo proszę. Jak pani taka głodna, to bardzo proszę. Dziękuję pani bardzo. A może lepiej będzie, jak kogoś z rodziny powiadomię. Przyniosą pani kanapki. Pani doktor pozwoli, to... Nie ma kogo. Miałam córkę, ale zmarła 10 lat Ojej. temu.
Od śmierci córki kobieta nie ma na kogo liczyć. Wstydzi się przyznać, że wnuk, którego tak kocha, zabiera jej wszystkie pieniądze. Mieszkam sama. Mam wnuka, ale on jest taki zajęty, że nie chcę mu zawracać głowy. A poza tym biedak szuka pracy i nie może znaleźć. Gdy na sali pojawia się doktor Dominika, starsza pani natychmiast milknie i udaje, że bardzo cierpi. Nie chce przyznać się, z jakiego powodu naprawdę przyjechała do szpitala. W rzeczywistości była bardzo głodna i zmarznięta. Jej wnuk zabrał jej wszystkie pieniądze i kobieta uciekła na oddział ratunkowy, ponieważ tylko tam mogła się ogrzać i dostać coś do jedzenia. Proszę odsłonić brzuch. Nastolatka, która usunęła ciążę, czuje się trochę lepiej. Dziewczyna wciąż nie powiedziała matce, że jest w szpitalu. Będę musiała zadzwonić na policję. Policję? Słuchaj, ja nie mam do niej numeru telefonu. Ja mogę do niej zadzwonić, jeśli boisz się z nią rozmawiać. Ale Marta, ja widzę, że złego się coś z tobą dzieje, dziewczyno. Pozwól sobie pomóc. Nie, ja mam Artura. Gdzie masz tego Artura? Albo jest przed szpitalem, albo jest w korytarzu. Jak nie dzwoni, to pali papierosy. Zadzwoń do mamy, dobrze? Tak, już, zaraz. A co z tym twoim kaszlem? Przeszło ci już? Nie, strasznie boli właśnie. Dobra, dzwoń. Dziewczyna nie ma wyjścia i dzwoni do mamy. Musi powiedzieć jej, że jest w szpitalu i że jest z nią jej starszy chłopak. Boi się, że rodzice zrobią mężczyźnie awanturę. Mamo, ale się nie denerwuj. Wszystko jest okej, to tylko gorączka. Nie. Jest ze mną Artur. Ale mamo, nic nie mówisz, po prostu przyjedź. Rozmawiałeś z mamą, tak? Tak. Przyjadą? Tak. Chodź, zawiozę cię teraz na rentgen klatki piersiowej, dobrze? Przerażona 16-latka chce porozmawiać z chłopakiem, który czeka na korytarzu. Dziewczyna bardzo boi się wyznać, że powiadomiła rodziców. Podejrzewa, że wściekły chłopak zostawi ją z tego powodu samą. Ale czy ja mogłabym jeszcze porozmawiać z moim chłopakiem, proszę? Słuchaj, teraz idziemy na rentgen, dobrze? Jeżeli spotkamy go gdzieś po drodze, to pozwolę wam na chwilę porozmawiać, dobra? Artur. Już się znalazł. Tymczasem rozbawiony mężczyzna w najlepsze podrywa młodą pielęgniarkę. Marta, nie denerwuj się, spokojnie, zaraz wrócę. I co, dali ci antybiotyk? Nie, jeszcze jakieś badania, Co? zdjęcia. Jakie badania? No nie wiem, ale kochanie, bo wiesz co? Bo ja dzwoniłam do mamy. Co? Po co? Oni dowiedzieli się, że ja mam 16 lat i musiałam, inaczej zadzwoniliby po policję. Skąd się dowiedzieli, co? No ja im powiedziałam, bo nie było cię tak długo. Myślałam, że mnie zostawiłeś. Przecież ci powiedziałem, że poczekam, prawda? I co teraz? Przepraszam. I co teraz będzie? Weźmiemy ślub, pójdziemy do sądu. To dziewczyno, co ty gadasz? Jaki ślub w ogóle? Do jakiego sądu? Ale przecież mówiłeś, że mnie kochasz. Wiesz co, różne rzeczy ci mówiłem, prawda? Ale Artur, ja dla ciebie usunęłam tę ciążę. Nie, kochanie. Zróbać to dla siebie. Artur, nie idź. Doktor Dominika wykonuje kolejne badanie, które wskazuje na to, że pacjentka jest zdrowa. No na USG też nic nie widzę, też jest wszystko w porządku. Jeszcze zobaczę te z moczu. Starsza pani ma nadzieję, że lekarze będą dalej ją badać. Bardzo jej zależy, aby jak najdłużej zostać w szpitalu, bo po raz pierwszy od kilku tygodni jest jej ciepło i czuje się bezpiecznie. Wyniki badania moczu też są w porządku. Panie doktor, no to co właściwie? O co chodzi? Co mi jest? Na razie jeszcze nie wiemy. Pani pielęgniarka zaraz poda pani leki uspokajające. Pani będzie się mniej denerwowała, a my będziemy mogli w spokoju przeprowadzić resztę badań. I Weronika, jeszcze przebierz panią w piżamę, zostanie u nas na dłużej. Dobrze, oczywiście. Cały czas nie wiem, co dolega tej pacjentce. Na pewno jest niedożywiona i ma anemię, ale
Takie bóle i wymioty nie są spowodowane anemią. Muszę jeszcze poprosić o pomoc chirurga. Kobieta wykorzystuje nieobecność lekarza. Ponieważ nadal jest głodna i spragniona, próbuje nakłonić pielęgniarkę, żeby przyniosła jej coś do picia. Wie pani co, no herbaty to na pewno nie mogę pani podać, no ale... To cokolwiek. To wodę może, tak? Dobrze? Dobrze, to ja już pani przyniosę, tylko poprawię tutaj. A co ma pani tutaj schowane pod tą poduszką? No, nic. Skąd to pani wzięła? Ode mnie. Pani da... Tak. Ale nie wiedziałam, że to pani nie może. Kiedy Ona to było? tak prosiła. Kiedy to było? No, niedawno. Pojawiły się jakieś dolegliwości dodatkowe? Boli panią brzuch mocniej może? Wymiotowała pani? Nie. Proszę powiedzieć prawdę. Nie. Na pewno nie? Nie. Zjadła pani coś jeszcze więcej? Nie jadłam nic więcej, ale taka byłam głodna. Proszę panią, nie można tak robić. Ja to muszę zgłosić teraz lekarzowi. Kobieta jest przerażona, że teraz lekarze dowiedzą się, dlaczego przyszła do szpitala. To nie jest pierwszy raz, kiedy szuka schronienia na oddziale. Wie, że jak zawsze lekarze będą musieli wypisać ją do domu. Tymczasem do szpitala w końcu docierają zdenerwowani rodzice 16-letniej pacjentki doktora Roberta. Ja szukam swojej córki. Chcę się dowiedzieć, co się z nią dzieje. A jak nazwisko córki? Marta Janowiak. Tak, ale będzie pan musiał porozmawiać z lekarzem. Czyli? Czyli z doktorem Robertem Szewczykiem. A znajdę go gdzie? Prosto i w prawo. Tam jest pokój lekarzy. Rodzice są wściekli, że córka ich okłamała i że wbrew zakazowi spotykała się ze znienawidzonym przez nich chłopakiem. Cześć, Łajzo. Hej, coś ty mojej córce zrobił. Co? Coś ty zrobił mojej córce. Nic jej nie zrobiłem, przywiozę ją tutaj. Czemu ty się na nią uwziąłeś? Czemu nie znajdziesz sobie kogoś w swoim wieku? Ja się na nią wziąłem? To ona za mną łazi. Wiem, że to ty po nią przyjechałeś, ty ją tutaj przywiozłeś. Tak, przywiozę ją tutaj, bo się gorzej poczuła. Chora jest. I lepiej pilnujcie córeczki, żeby nie chodziła po dyskotekach, dobrze? Bo to się źle dla niej skończy. Zostaw go, Spokojnie. proszę cię. Idź do lekarza, idź. Poczekaj. Co się stało? Czemu ona tutaj się znalazła? Co zrobiliście? To jest idiotką, dlatego się tutaj znalazła. Co ty mówisz do mnie? W ogóle, jak chce się zabawić, to niech się nauczy zabezpieczać, dobrze? Smak kula głupia. Matka nastolatki nie może uwierzyć, że córka zaszła w ciążę. Nie wierzę. Moja córka jest w ciąży. Nie wiem, co zrobić. Przecież jak zacznie rosnąć jej brzuch, Edek sam się domyśli. Co on zrobi? Jak się zachowa? Nie wiem, co zrobić. Mówiła, że bierze tabletki, a wpadła. Musiałem znaleźć kolesia, żeby jej usunął tą ciążę. Znalazłem gościa, zapłaciłem kasę, a on i tak spartaczył sprawę. Załamana dziewczyna wciąż nie może uwierzyć, że jej chłopak nie chce z nią spędzić reszty życia. Cały czas była przekonana, że Artur odwzajemnia jej uczucie i gdy pozbędzie się dziecka, na pewno jej nie opuści. Wystraszona i załamana próbuje dodzwonić się do swojego chłopaka i poprosić go, aby jej nie zostawiał. Sama czuje się gorzej i nie może wstać z łóżka. Nie wie jeszcze, że chłopak wyszedł ze szpitala. Co się dzieje, Martusia? Co tobie jest? Uspokój się. Marta, mów do mnie, jak ja cię pytam. Przestań, Edek. To przestań. Co ci ten gnój zrobił? Bo to on, tak? Mów. Edek, idź na korytarz, proszę cię, idź. Wyjdź. Wyjdź stąd, idź. Muszę wyjść, bo sam ją Nie roztrzapię. pomożesz w niczym, idź. No, widzisz, co się dzieje. Idź. Matka dziewczyny myśli, że córka jest w ciąży. Jest pewna, że nie może powiedzieć o tym mężowi. Mężczyzna nigdy nie wybaczyłby córce tego, że pozbyła się dziecka. Artur mi powiedział o wszystkim. Ale o czym? Wiem wszystko. Ale co wiesz? Że jesteś w ciąży. Nie, ty kłamiesz. Dlaczego miałabym kłamać? Nie kłamię. Kłamiesz? Na razie nic nie powiedziałam ojcu. Teraz najważniejsze jest wasze zdrowie. Gdzie Artur, mamo? Marta, co się dzieje? Przyprowadź Artura. Niech mnie weźmie. Dziewczyna jest załamana. Chciałaby, żeby obok niej był ukochany. Przeraża ją, że matka nie zdaje sobie sprawy, że stało się coś znacznie więcej. Wie, że ze wszystkim została sama, a rodzice nigdy nie wybaczą jej, że usunęła dziecko. Spokojnie, to jest gorączka, zaraz zbijemy. Zimno, weź mnie stąd, mamo. Przyprowadźcie Artura. Mówiła wam, że jest w ciąży? Nie. Gdzie on jest? Gdzie Artur? Ratujcie ich, proszę. Dobrze, proszę poczekać na korytarzu. Ratujcie. Proszę Tylko nie mówcie nic mojemu Proszę mężowi, poczekać bo na zabiję korytarzu. ją. Zabiję ją.
Nie rozumiem. Czemu nie powiedziała o ciąży lekarzom? Przecież inaczej leczy się ciężarne. Podaje się inne leki. Nie rozumiem tego. Tak, potrzebuję numer. W szpitalu pojawia się wnuk 72-letniej pacjentki dr Dominiki. Chłopak dowiedział się od sąsiadów, że babcia źle się poczuła i pojechała do szpitala. Ja tylko pytam o babcię, gdzie jest moja babcia. Proszę zapytać kogoś z personelu, dobrze? Dobrze. Przepraszam bardzo, bo ja babci szukam. Gdzie jest moja babcia? Proszę w rejestracji pytać. Odsyłają mnie w tym momencie do państwa. Nie wiem, tutaj jest dużo starszych pań. Proszę pytać tutaj. Przepraszam bardzo panią, gdzie jest moja babcia? Szukam babci. Jak się nazywa? Barbara Terowicz. A co dolega panu? A skąd ja mam wiedzieć? Proszę pana, spokojnie. Jedna starsza pani leży na sali obserwacji. Pójdę sprawdzić, czy to Okej. ona, dobrze? Proszę, tutaj leży twoja babcia. Kobieta nie spodziewała się wizyty wnuka. Jest zaskoczona, bo nigdy się nią nie interesował. Zacząłem po szpitalach wydzwania. Co się stało? Nic takiego, Igorku, się nie stało. Źle się poczułam, no to tu przyszłam. A ty sobie nie zawracaj dzieckom do głowy. Dadzą mi trochę lekarstw i pójdę do domu. A to jak zwykle. Z chłopakami wieczorem idziemy na browara, kasy potrzebuję. Nie mam. No, nie mam naprawdę. Jak to nie masz? Dzisiaj listonoszętę przyniósł. Nie. Był listonosz i powiedział, że w tym miesiącu będzie później. I nie mam pieniędzy. Coś zmyślasz. Naprawdę nie. Mówię ci, że nie mam pieniędzy. Wnuk od dawna zabiera babci pieniądze. Nie obchodzi go, że kobieta nie ma co jeść i za co opłacić rachunków za mieszkanie. Jak ty się zachowujesz? Nie pani sprawa. Proszę to podpisać na spokojnie, przeczytać, dobrze? No co ty robisz? Tylko tyle? No tylko tyle. Mówiłam ci, że nie mam pieniędzy. No sama jestem okropnie wściekła, że tej renty nie przynieśli. No to idź do MOPS-u, oni się takimi sprawami zajmują. A nie mi głowę zawracaj. Młody człowieku, nie wstydź ci. Jak ty się zachowujesz? Pilnuj pani Jak swoich ty się spraw. Hej, Babcia spokojnie. tu leży. Nie się pani, ja rozmawiam z babcią. Proszę nie takim tonem i takimi słowami, proszę stąd wyjść. Już. Starszej pani jest bardzo wstyd. To pierwszy raz, kiedy wnuk okrada ją przy ludziach. Ta babcia pewnie gdzieś schowała kasę, a na co jej to? Mogłaby się podzielić, wie jakie mam długi, a ona tylko w domu siedzi albo po szpitalach łazi i tak ją szybko wypuszczają. Przecież tak nie można. Przecież on panią bez niczego zostawił. Proszę pani, co ja mogę zrobić? On nie ma nikogo, to jest mój wnuk. On ma tylko mnie. A długo już szuka tej pracy? No długo. Długo, ale w dzisiejszych czasach młodzi naprawdę nie mają lekko. No nie mają, ale widzi pani, kawał chłopa. Zdrowe ręce, zdrowe nogi, na pewno by coś znalazł, jakby chciał. On szuka, stara się, no ale nie może nic znaleźć. A chciał mieszkać z kolegami na utrzymanie. Kosztuje, prawda? No a co z pani mieszkaniem? Odcięli gaz, odetną prąd i co będzie później? Kobieta nie przyznaje się, że wnuk ją wykorzystuje. Bardzo chciałaby, żeby chłopak ją Pani się kochał. sama utrzyma. Nie wiem, coś muszę wymyślić. Wnuk mówił, że pani była wcześniej w szpitalu. Co się pani działo? Na co się pani leczyła? Jakieś dolegliwości? Pani miała jakieś leki? No byłam. Kobieta boi się, że znowu będzie głodna, zmarznięta i samotna. Jednak nie może dłużej okłamywać lekarzy. Jest przerażona, że i z tego szpitala zostanie szybko wypisana. Rozumiem. Jest pani głodna? Niechże pani powie. Coś się wymyśli. Znajdzie się coś do jedzenia. Niech pani powie. Bardzo. Ta pacjentka przyszła do nas, żeby się ogrzać i coś zjeść. Nie jest wyjątkiem. Bardzo często przychodzą tu tacy ludzie, zwłaszcza w zimie. Samotni, bezdomni. Pielęgniarka oddziałowa powiedziała o wszystkim dr Dominice. Teraz lekarka musi porozmawiać z okradaną przez wnuka kobietą i wytłumaczyć jej, że nie może zostać w szpitalu. Bardzo współczuje starszej pani, ale nie ma innego wyjścia. W zasadzie jest pani zdrowa.
Ma pani anemię, ale to niestety nie jest wskazanie do tego, żeby mogła pani zostać w szpitalu. Ja zostawię panią u nas do jutra, ale to jest wszystko, co mogę dla pani zrobić. Rozumiem. Nie może pani dawać pieniędzy wnukowi. Przecież pani musi mieć na opłaty, z czegoś żyć. Nie może się pani tułać cały czas po szpitalach. Odcięli mi gaz. W domu zrobiło się tak strasznie zimno. Nie byłam w stanie następnego dnia wytrzymać w tym zimnie. Proszę pani, niech się pani teraz nie zamartwia, dobrze? My panią odżywimy, damy pani glukozę w kroplówce, odpocznie sobie pani tutaj. Przepraszam bardzo za wszystko. Ale proszę nie przepraszać. Przepraszam, ale tutaj jest tak ciepło i miło. Kobieta pierwszy raz ma odwagę opowiedzieć o swojej tragicznej sytuacji. Wie, że to nic nie zmieni, ale czuje ulgę. To jest beznadziejna sytuacja. Ja wiem, że ta pacjentka nie powinna wracać do domu i naprawdę, gdybym mogła, to bym coś z tym zrobiła. Ale nie mogę. Tata mi tego nigdy nie wybaczy, Załamana nastolatka decyduje się powiedzieć lekarzom o aborcji. że usunęłam tę ciążę. Ja nie wiem, kto, gdzie i w jakich warunkach wykonał tą aborcję, ale prawie dziewczynę zabił. Jezus Maria. Ja usunęłam to dziecko. Jak zareagują na szokującą prawdę rodzice nastolatki? Co ja mam jej powiedzieć? Co mam powiedzieć mężowi? Co się dzieje tutaj? Co on jej zrobił? Powiedzieli ci? Kobieta obawia się, że jeśli jej mąż dowie się, że córka usunęła ciążę, wyrzuci dziewczynę z domu. Do szpitala przyjeżdża nastolatka po nielegalnym zabiegu usunięcia ciąży. Kaszle. Rodzice dziewczyny nie akceptują jej dużo starszego chłopaka. Są przekonani, że to przez niego ich córka trafiła do szpitala. To moje. W szpitalu pojawia się wnuk wygłodzonej starszej kobiety. Okazuje się, że od dłuższego czasu chłopak okrada własną babcię. No tylko tyle mówiłam ci, że nie mam pieniędzy. Wiem wszystko. Rodzice nastolatki podejrzewają, że ich córka jest w ciąży. Nie, ty kłamiesz. Artur, ja dla ciebie usunęłam tę ciążę. Nie, kochanie, zobacz to dla siebie. Nastolatka, która usunęła ciążę, zrozumiała, że jej ukochany już nie wróci i ukrywanie prawdy nic nie zmieni. Załamana i wycieńczona dziewczyna w końcu pozwoliła ginekologowi na badanie. Ela, nikt nie zauważył krwi przy cewnikowaniu? Jak zakładałam, nie krwawiła. To musiała zacząć przed chwilą. Wiesz co, przygotuję ją do przeniesienia na ginekologa. Dobrze, oczywiście. Tata mi tego nigdy nie wybaczy. Czego ci nie wybaczy? No, że usunęłam tę ciążę. To dla niego gorsze, niż gdybym urodziła to dziecko. Ja go znam. Marta, może ja zawołam twoją mamę? Pacjentka boi się, że matka może nigdy jej nie wybaczyć usunięcia ciąży. Chce jednak powiedzieć jej o wszystkim. Czuje, że nie da rady dłużej być z tym sama. Wszystko jasne. Gdyby Marta dalej opierała się tym badaniom, mogłaby po prostu umrzeć. Ja nie wiem, kto, gdzie i w jakich warunkach wykonał tą aborcję, ale prawie dziewczynę zabił. Doktor Dominika obiecała dziewczynie, że nic nie powie jej matce. Mamo, Pani doktor mówiła, że chcesz porozmawiać. tak. Marta, będzie lepiej. Zobaczysz. Ja ci pomogę. Ale mamo, Nie zostawię cię samą. Zaopiekujemy się maleństwem. Ojciec też w końcu zrozumie. mamo. Marta, stało się. Teraz najważniejsze jest, żebyście oboje byli zdrowi. Żebyście wrócili do domu. Mamo, ale daj mi mówić. Mów, kochanie. Bo wczoraj z Arturem pojechaliśmy do motelu i był tam ten lekarz. Marta, o czym ty mówisz?
Martusia. Mamo, bo ja już nie jestem w ciąży. Marta, o czym ty do mnie mówisz? Jezus Maria. Ja usunęłam to dziecko. Artur mówił, że tak będzie lepiej. Będziemy mogli się wyszaleć. Ja skończę szkołę, a ślub weźmiemy dopiero później. Matka nastolatki jest w szoku. Nie wie, jak zareagować. Mamo, co teraz będzie? Nie wiem, co robić. Ja muszę pobyć sama. Matka nastolatki jest zrozpaczona. To, co zrobiła dziewczyna, uważa za odrażające, ale wie, że musi być z córką. Moja córka usunęła dziecko. Co ja mam zrobić? Co ja mam jej powiedzieć? Co mam powiedzieć mężowi? Matka podjęła decyzję. Poprosiła lekarzy, żeby nie mówili o niczym ojcu dziewczyny. Postanawia chronić córkę i nie zdradzać jej tragicznej tajemnicy mężowi. Jadzia, co się dzieje tutaj? Co on jej zrobił? Powiedzieli ci? Nic. To nic, to co? Nic jej nie zrobił. Co to było w ogóle? Ma poważne zapalenie jajników. Musi zostać na oddziale ginekologicznym około tygodnia czasu. No ale to powiedz mi coś więcej. Nie wiem, to jest coś poważnego, tak? Będzie mogła mieć dzieci? Nie wiem. To się dopiero okaże po leczeniu. Cholera. Edek, wracaj do domu. To jest dla niej trudne, krępujące. Ja z nią zostanę. Przyjedziesz po nas, jak będzie po wszystkim. Tak to widzisz? Tak. Słuchaj, ja będę pod telefonem. Jak nie domowym, to komórka. Dobrze. Będę czekał. Kobieta uznała, że kłamstwo to jedyny sposób, żeby uratować rodzinę. Wie, że jeśli jej mąż dowiedziałby się o aborcji, wyrzuciłby córkę z domu. Teraz sama musi ją wspierać. Musiałam skłamać. Marta to moje dziecko. Kocham ją. Edek by ją wyrzucił z domu. Wyrzekł się jej. Znam go. Są takie sprawy, z którymi nigdy się nie pogodzi. Ula, proszę przygotuj dla pani wypis, dobrze? Dobrze, jasne. Do widzenia. Proszę jeszcze usiąść na momencik, bo to chwilkę potrwa. Barbara Terowicz musi wrócić do domu. Zdaje sobie sprawę, że zgodnie ze wskazaniami lekarzy powinna zacząć się lepiej odżywiać i przyjmować odpowiednie witaminy. Jednak pacjentka nie ma pieniędzy, żeby kupić jedzenie i leki. Poproszę sąsiadkę, pożyczy mi parę złotych, zapłacę, włączą mi gaz, będzie ciepło, coś ugotuję. Bo przez ostatnie 3 lata ciągle coś wyłączali. Igor zabierał dla siebie wszystkie pieniądze. Ale jak ja mu mogę odmówić? To mój wnuk, moja jedyna rodzina. No i to wszystko. Bardzo proszę. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Starsza pani miała nadzieję, że wnuk odbierze ją ze szpitala. Jednak chłopak nie pojawił się i kobieta wraca do domu sama. No hej. No cześć, witaj. Szaliczek, kurteczka. Hej, Poczekaj jeszcze momencik, wiesz? Tu jeszcze Wychodzimy mam do przecież. spakowania. A, coś tu jest jeszcze do wzięcia? Tak szybciej to Tutaj zrobimy? jeszcze, wiesz? Sprawdź mi jeszcze tutaj, Dobra, czy dobra, coś tam nie ma. To nie twoje, to ja wezmę torebkę. Ej, uśmiechnij się. Co Pomogę tam ci, się Marta, dzieje? dobrze? Marta Janowiak spędziła na oddziale ginekologicznym tydzień. Lekarzom udało się zwalczyć groźną infekcję. Nielegalny zabieg aborcji przeprowadzony w niesterylnych warunkach nie spowodował bezpłodności. Dziewczyna cały czas jest przerażona i załamana. Minie dużo czasu, zanim poradzi sobie psychicznie z tym, co się stało. Na razie nie chce spotkać się z psychologiem. Matka cały czas wspiera córkę i próbuje pomóc jej pogodzić się z tym, co zrobiła. Ojciec nadal nie poznał prawdy. Artur ani raz nie zadzwonił. Ja naprawdę wierzyłam, że on mnie kocha.
przecież ja dla niego to wszystko zrobiłam. A teraz muszę udawać przed ojcem, przed wszystkimi. Ja nie wiem, czy sobie poradzę. Do szpitala trafia chłopiec z zespołem Downa. Był pod opieką ciotki, gdy pojawiły się duszności. No i teraz musiało się to zdarzyć. Stan chłopca pogarsza się. Co się dzieje? Karolku, co się dzieje? Lepiej będzie, jak pani wyjdzie, dobrze? Nie wyjdę, to jest moje dziecko. I już ci powiedziałam, że to już jest koniec, tak? Doktor Eryk przyjmuje na oddział dziewczynę z bólem brzucha. Może to po prostu stres. Gdzie jest moja dziewczyna? Na oddziale zjawia się zazdrosny chłopak pacjentki. Brutalnie bije doktora Eryka. Taki byle frajer nie będzie dotykał mojej kobiety, nie będzie ją macywał na moich oczach. Ciotka chłopca z zespołem Downa ściąga do szpitala narzeczonego siostrę. Ja się czuję kompletnie upokorzona. Mężczyzna nie wie, że syn partnerki ma zespół Downa. Nalega, żeby go poznać. Nie wiesz wszystkiego. Ty jesteś Karol? Tak. Od dawna chciałem cię poznać. Cześć. Co ty robisz? Agresywny mężczyzna próbuje porwać ze szpitala swoją dziewczynę. Jeszcze go!